Pierwsze przykazanie każdego lidera w IT, zresztą nie tylko, właśnie to przekleństwo założeń. I zanim zaczniecie się obrzucać błotem i się tłuc, to ustalcie, czy wy na pewno jesteście na tej samej stronie. Jako ludzie mamy taką tendencję, żeby zakładać złą wiarę czy niekompetencję. Jeżeli to zrobisz, to w tym momencie w oczach tych ludzi po prostu jako lider leżysz. Często po prostu wystarczy się zamknąć i nic nie mówić. Każde rozwiązanie będzie dobre, bo najgorsze, co możecie zrobić, to nie zrobić nic. No ale tutaj rozmawiamy już o tych kwestiach, kiedy nasze zaangażowanie jest potrzebne. Dawaj. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rekowski. Czasem zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi do ciebie pracownik i mówi: słuchaj, ja z tym kimś tam nie dam rady pracować, po prostu nie dogadujemy się. I przeważnie jest litania argumentów, czemu ta osoba jest głupia, niekompetentna, przeszkadza, robi źle i tak dalej. Wiadomo, że musimy coś z tym zrobić, bo te osoby przeważnie muszą ze sobą pracować, żebyśmy dalej mogli realizować projekty. Paweł ma sporo doświadczenia w tym, jak właśnie takie skłócone osoby posadzić razem do stołu i spowodować, że dosyć szybko nawiązują współpracę i pracują wspólnie i wszystko jest dobrze. Albo przynajmniej w miarę dobrze. Paweł, jak to robisz? No dokładnie, bo nie dalej niż 2 dni temu analogiczną sytuację miałem po raz kolejny. I co jest istotne? Pierwsze co, to jest zrozumienie, że są różni ludzie, którzy pracują w różny sposób i mają różne charaktery i różne poglądy. O tym rozwlekaliśmy się w odcinku 70 o profilach osobowościowych, a dzisiaj chciałem ten temat ruszyć trochę głębiej, jeszcze pod względem konfliktów, czyli kiedy właśnie jest ten konflikt, jest sytuacja, kiedy już ktoś pęka, ktoś się nie wytrzymuje, więc pierwsza rzecz, o której musicie pamiętać, to jeżeli macie w zespole introwertyków, takich typowych nerdów, to musicie zdawać sobie sprawę, że kiedy przychodzi taka sytuacja, że już przychodzą do ciebie, jako do lidera z problemem, to już jest bardzo źle, bo to średni zapłon takiego nerda na sytuację konfliktową to często jest to kilka tygodni albo miesięcy, więc nie bądź zaskoczony, nie bądź zaskoczona, kiedy się dowiesz, że dana sytuacja się już któryś raz powtarza i jakieś problemy tak naprawdę są, o których ci nie mówią. To jest pierwsza rzecz, którą jako lider, nie możesz dać po sobie poznać, czy nawet mieć do nich pretensji, że nie przychodzą do ciebie ze wszystkimi rzeczami, ponieważ to jest jakby taki naturalny sposób gromadzenia tych negatywnych emocji. No niestety ludzie tak funkcjonują, musisz na ten temat wiedzieć, że to po prostu w ten sposób działa. Druga rzecz, kiedy już się dowiesz, że jest problem, to twoją rolą jest zareagować. Nie możesz nigdy, przenigdy nie możesz sytuacji olać. Nie możesz tego spuścić na drzewo, zrzucić na to, że ten jest taki albo coś, w ogóle komentować tego w jakikolwiek sposób negatywny lub niekonstruktywny. Musisz się zapoznać, przede wszystkim wziąć te osoby razem i dać im się wypowiedzieć. Dać im szansę i przestrzeń na to, żeby powiedziały, co się stało. I to jest też bardzo ważna rzecz w tym momencie, że kiedy zadasz to magiczne pytanie, czyli co się wydarzyło z jednej strony, z drugiej strony, to siedzisz cicho, to się nie odzywasz, nie wpierdzielasz się, nie komentujesz, nie ciągniesz ludzi za słówka, czy na przykład nie próbujesz ściągnąć kogoś do, nie wiem, że na przykład to, co go boli, jest nieistotne. Jeżeli to zrobisz, to w tym momencie w oczach tych ludzi po prostu jako lider leżysz. Nie możesz tego zrobić. Musisz wszystkich ich wysłuchać, stanąć z boku wręcz w tym momencie, wystąpić w roli takiego negocjatora, mediatora, dać im się wypowiedzieć i zobaczyć, jaka jest sytuacja, co tu się właśnie wydarzyło. No właśnie, to jest taki trik, że ludzie nie lubią ciszy. W związku z tym często po prostu wystarczy się zamknąć i nic nie mówić. To jest ciężkie, bo właśnie sami chcemy wypełnić tę ciszę gadaniem, ale przeważnie to działa. Jeżeli nic nie mówimy i ta cisza się przedłuża, to ktoś w końcu pęknie i zacznie mówić. Więc to jest ważne. Ale słuchaj, ty spotykasz się z oboma osobami od razu, naraz, czy najpierw z jedną porozmawiasz, żeby poznać jej perspektywę, potem z drugą? Niektórzy tak robią, prawda? Spotkam się z tą, spotkam się z tamtą, jako taki sędzia staram się rozsądzić i potem na spotkaniu im wyjaśnić, co zrobili źle.
Twoim celem jest, żeby oni się dogadali między sobą. Więc ty występując w roli mediatora, oczywiście najpierw porozmawiaj z tą osobą, która do ciebie przyszła z problemem, no bo ty musisz się jakkolwiek zorientować w sytuacji, co tam się wydarzyło, no bo najpierw przyjdzie i zacznie krzyczeć, że tutaj, kurczę, ten jest taki, siaki i owaki, to jakby naturalnie wręcz no, trzeba najpierw z tą osobą porozmawiać, ją uspokoić, żeby ochłonęła, żeby w ogóle być w stanie porozmawiać. Często to nie może być nawet ten sam dzień. Trzeba podziękować za to, że ktoś przychodzi z problemem, czyli dobra, super, dziękuję bardzo za feedback, za informację. Słuchaj, ustawmy się jutro z rana, bo widzę, że ty jesteś jeszcze tutaj w emocjach do tego, prześpij się, wrócimy do tego jutro rano. Jeżeli na przykład ktoś przychodzi następnego dnia z problemem, w sensie, słuchaj, wczoraj ten i ten mnie wkurzył, że była taka i taka sytuacja, to już jest któryś raz z kolei, wtedy możecie po prostu porozmawiać z tą osobą, ponieważ te emocje już jakby się uspokoiły, bo cała sytuacja miała miejsce wczoraj, ktoś już się z tym miał okazję przespać, przemyśleć, ochłonąć. To jest bardzo ważne, żeby nie robić, nie ściągać jednego za łeb z drugiego za łeb i zrzucić do pokoju na gorąco, no bo to tylko może wyjść z tego katastrofa albo dużo większy problem, a tego nie chcecie, to nawet nie jest waszą rolą, więc lepiej ochłonąć, dać im ochłonąć, ustawić to spotkanie, porozmawiać z tą osobą, która przyszła z tym problemem, dowiedzieć się, jaki jest kontekst, jaka jest sytuacja. Wtedy możecie się też skontaktować z drugą stroną, by ją przygotować, lub po prostu możecie się spotkać w trójkę. To już zależy od sytuacji, relacji, od tej polityki, o której też mówiliśmy w ostatnim odcinku, jak te relacje się układają. Więc tutaj jest trochę takich aspektów, które wy musicie strategicznie przemyśleć, jak chcecie do tego podejść i tak naprawdę nie ma najlepszych rozwiązań. Każde rozwiązanie będzie dobre, bo najgorsze, co możecie zrobić, to nie zrobić nic. Czyli się wycofać albo zostawić ludzi samych i stwierdzić, a dogadajcie się. No, jak mają się dogadać, jak oni nie chcą nie ze sobą porozmawiać? No właśnie, chociaż tutaj dodam, że czasem warto wybadać sytuację właśnie, na ile ta sytuacja jest krytyczna, bo jeżeli są takie lżejsze sytuacje, no to zdarza się, że ktoś przychodzi i zaczyna narzekać na jakąś konkretną osobę, ale to nie jest z kategorii nie da się z nią pracować, tylko bardziej no ta osoba przysyła dokumentację nie w takim formacie albo nie informuje na bieżąco o jakichś kwestiach, tego typu rzeczy, operacyjne nazwijmy to. No i oczywiście jako ludzie mamy taką tendencję, żeby zakładać złą wiarę czy niekompetencję. I wtedy często wystarczy zapytać, a czy rozmawiałeś w ogóle z tą osobą na ten temat? No nie. A czy uważasz, że dasz radę przekonać, czy naświetlić ten problem tej osobie, czy to ma sens twoim zdaniem? Przeważnie odpowiedź jest, że no tak, w sumie mogę spróbować. Więc tutaj w kontekście zarządzania małpami, które są wrzucane na naszą głowę, no niektóre kategorie tych problemów są takie, z którymi dana osoba może sobie sama poradzić. Oczywiście trzeba potem spytać, jak poszło, czy jest ok, czy jednak jest potrzebna interwencja. No ale tutaj rozmawiamy już o tych kwestiach, kiedy nasze zaangażowanie jest potrzebne. Pamiętajcie przede wszystkim, że ludzie są różni. Najczęstsze problemy wynikają po prostu z braku komunikacji, bo się na przykład nie dogadamy, albo na przykład ustalimy coś w zespole i zapomnimy to przekazać innym. Może to będzie za świeże, albo coś nie będzie spisane. Jakby z taką rzeczą, która jest bardzo istotna, to jest to, żeby się uświadomić, że każdy ma inną perspektywę i zanim zaczniecie się obrzucać błotem i się tłuc, to ustalcie, czy wy na pewno jesteście na tej samej stronie, czy na pewno rozumiecie, jaki jest cel. Gdzie jedziecie tą łódką, bo możecie wiosłować w różnym tempie, ale pytanie, czy w tym samym kierunku. Jeżeli to wszystko się zgadza, to pytanie, czy w ogóle ta komunikacja tam nie jest gdzieś przerwana, bo często możemy mieć pretensje do kogoś, ale w tym samym czasie my nie poprosimy na przykład o pomoc, czy nie poprosimy o coś, ktoś w tym samym czasie nie zapyta, a jakby nie wystąpi tutaj komunikacja, że nie przepływ informacji, a obie strony by się zdenerwują, bo założą gdzieś, o klątwie założeń też mówiliśmy, że to ta druga strona powinna wyjść pierwsza, więc pamiętajcie, żeby zawsze z inicjatywą wyjść pierwsi. Jeżeli jest konflikt, wyciągnijcie rękę, no bo pracujemy w jednej firmie, to często są konflikty wewnętrzne, w zespole, między zespołami, zwłaszcza kiedy one są między zespołami. Przypominajcie, pracujemy w tej samej firmie, jedziemy w tą samą stronę, chcemy dobrze. Tutaj nie zakładajcie tej właśnie złej woli, czy że ktoś chce wam dokopać, bo najczęściej tak nie jest. Najczęściej po prostu każdy ma swoje tematy, gdzieś coś ucieknie, gdzieś się nie dogadamy. No i to chyba pierwszy punkt, pierwsze przekazanie każdego lidera w IT, zresztą nie tylko, właśnie to przekleństwo założeń. Odcinek 49 o tym mówi.
zakładajcie jak najmniej, ale uczcie też swoich ludzi, żeby nie zakładali, bo na tych założeniach się można przejechać. I twórzcie przestrzeń do tego, aby po prostu z ludźmi rozmawiać. To jest ok, żeby mieć one-on-one'ach też mieliśmy odcinek 27, także to jest podstawowe narzędzie nie tylko do współpracy z waszymi ludźmi, ale również z ludźmi, z którymi współpracujecie, czy to są architekci, product managerzy, project managerowie, czy ludzie z innego działu. To jest też super narzędzie do tego, żeby po prostu się spotkać, pogadać nawet 15 minut raz na 2 tygodnie, ale żeby ustalić, czy my na pewno idziecie w tą samą stronę, robicie to samo, czy może jest jakieś miejsce na usprawnienie w ogóle waszej współpracy i to się sprawdza świetnie. Także działajcie, dbajcie o swoich ludzi, dbajcie o relacje z innymi. I życzymy wam jak najmniej konfliktów, no dlatego, bo sobie będziecie z nimi radzić po prostu. Dzięki Paweł za ten szybki kurs rozwiązywania konfliktów w zespole. Tymczasem zapraszamy was do zapisywania się do naszego newslettera na stronie nerd.management/newsletter. Jeżeli to zrobicie, to co drugi wtorek będziecie otrzymywać najświeższe informacje, co tam u nas i kolejne odcinki, których mamy w planach jeszcze całkiem sporo. Dziękujemy, do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!